Po wyjściu z pokoju zaparował mi cały obiektyw. Jest tak wilgotno i tak gorąco dzisiaj, mimo tego, że jest dopiero 6:30, ale to ma być jeden z najbardziej gorących dni, odkąd tutaj jesteśmy. Dzisiaj i jutro. Świetnie. Dzień dobry w ogóle, chociaż powinnam się przywitać dzisiaj słowami szczęśliwego khmerskiego Nowego Roku albo szczęśliwego kambodżańskiego Nowego Roku, bo dzisiaj rozpoczyna się 3-dniowe, najważniejsze święto w całym kalendarzu w Kambodży, czyli rozpoczęcie Nowego Roku Solarnego. Miejscowi świętują tutaj zakończenie żniw, cieszą się z tego, czym obrodziła ziemia i czekają na rozpoczęcie się pory deszczowej, która za moment, dlatego jest tak mało znośna pogoda. I w tym roku mamy szczęście, bo to będą wyjątkowe obchody. Przez 2 lata nie działo się tutaj nic i wszyscy są bardzo podekscytowani tym, że będą sobie rekompensować pandemię i lockdown i że wreszcie mogą wyjść na ulicę i świętować. Zresztą zobaczycie jak. Przeżyjmy to razem. Khmerski Nowy Rok to bardzo stara tradycja. Świętuje się go w kwietniu, dlatego że dawniej 95% populacji Khmerów zajmowało się rolnictwem i czas pomiędzy listopadem a marcem to najbardziej pracochłonny okres przy uprawie ryżu. A w kwietniu, najgorętszym i najsuchszym miesiącu, można było znaleźć czas wolny. Mamy szczęście być w tym czasie w Siem Reap, bo tu święto obchodzi się najhuczniej i tu przyjeżdżają ludzie z całego kraju i na praktycznie każdym kroku coś się dzieje. Nie będę wam ściemniać, że to jest jeden dzień, bo nie jest. Fajnie, że mamy 3 dni i mogę wam pokazać jak najwięcej. Okulary ochronne dzisiaj, proszę państwa. Zobaczycie dlaczego. Nie jestem sama, jest ze mną Yang. Hello! Hi, I'm Yang. Chciałam, żeby ktoś nam opowiedział o tym, co się dzieje tutaj w ciągu Nowego Roku. Yang przyjechał 1,5 godziny drogi od Siem Reap. Teraz mieszka na wsi i właśnie kończy żniwa ryżowe. I przyjechał specjalnie po to, aby pokazać nam miasto. She likes ice cream. This is my little. That is your daughter? Yeah. What's her name? It's hard in Khmer. Sochita. You can call Sarah. Sarah. Sarah, okay. Sarah, yeah. Sochita. Sochita. So the first day people make decoration, preparing for the god. And second day people will go for another main celebration, like we're starting to bring more food and especially offering. People clean the Buddha. After you clean the Buddha, you bring a powder, you bring perfume, you bring soap, shampoo, whatever. You clean all the body of the Buddha, which is the year, the old year finished, and you start a new year. You bring a new things, happiness, lucky, whatever. In here we don't have a care center. Like in your country, you have care center for all people. But in society, which is we only have pagoda, we have monasteries. And when you get old, like 40, 50, 60 here, people here decided not to work anymore, not to make business. They're following the Buddha. They come to learn, and their family bring food, money, and whatever to support them. And then they can share each other. If you're poor, people also can survive in this place. So that's why they have a lot of building around here. Yeah, to have people. How do you like to celebrate? You mean favorite activity? Yeah. I like dance. You like dance? Dance, yeah, dance. I like to dance. Do bankomatu muszę podejść i to jest dobry moment dla partnera tego odcinka, dla mBanku. Bardzo dziękujemy mBankowi za wspieranie naszych podróży i za wspieranie podróżników. My korzystamy tutaj cały czas z karty mBanku, nie mamy praktycznie żadnej innej i nie wozimy też przy sobie gotówki, dlatego że przy takich długich wyjazdach wożenie ze sobą pieniędzy byłoby po prostu niebezpieczne. Ja 4 lata temu miałam gotówkę, ale to był krótszy czas.
A teraz bankomaty są praktycznie wszędzie, więc nie ma z tym żadnego problemu. W mBanku oprócz tego, że można wypłacać pieniądze za 0 zł z bankomatów za granicą, można włączyć w apce usługę wielowalutową. Możemy wtedy płacić w 11 walutach bez prowizji za przewalutowanie. Po aktywacji usługi wystarczy zasilić dane konto walutowe odpowiednią kwotą. W naszym przypadku usługa daje stałą prowizję 3,5%. Stała prowizja sprawia, że w przypadku rzadkich walut, takich jak riele, unikniemy opłat za ewentualne wielokrotne przewalutowanie. No i nie potrzeba do tego żadnej nowej karty, tylko wystarczy korzystać z tej, z której korzysta się na co dzień będąc w Polsce, także super wygodnie. Ciekawostkę mam, bo nigdy czegoś takiego nie widziałam w żadnym innym kraju, nie w takim stopniu. Funkcjonują tutaj równolegle na rynku dwie waluty, riele kambodżańskie i dolary. I na przykład płacąc w sklepie dolarami można dostać resztę w rielach i na odwrót i nie tylko w dużych supermarketach, u pani na bazarze też. I 4 lata temu też tak było, że ten kurs wymiany na rynku jest stały, wynosi 4000 rieli za $1 i przy każdych zakupach trzeba tutaj robić tabliczkę mnożenia w głowie, co jest łatwe, jeśli mówimy o takich całych kwotach, okrągłych. Gorzej jak na przykład trzeba zapłacić 7,83. I wracamy na ulicę Siem Reap. Choć Khmerski Nowy Rok nie jest z definicji świętem religijnym, symboliki związanej z duchowością Khmerów jest tu dużo. Buddyzm Theravada, czyli religia państwowa Kambodży, ma mnóstwo naleciałości z hinduizmu czy animizmu, ale nie rozdziela się tego w codziennym życiu. Wielu ludzi wierzy w istnienie istot nadprzyrodzonych, takich jak dobre opiekuńcze duchy, demony, czyli duchy ludzi, którzy zginęli nagłą śmiercią, czy obecność dusz w przedmiotach nieożywionych. A to, że wchodzimy teraz w rok tygrysa, to wpływy chińskie. Według chińskiego horoskopu nadchodzący rok będzie sprzyjać osobom odważnym i nie bojącym się zmian. Wciąż też powstają nowe tradycje, niekoniecznie związane z wiarą. No, kamera, okej? Thank you, open. No. Straszny jestem party killer po prostu z tą kamerą. Zlać turystkę, wysmarować ją pudrem. Ja wiem, że to kuszące. Zobaczcie, co się dzieje, to jest... Mam szkło złe założone, więc nie mam jak wam się pokazać. Muszę wrócić do hotelu, wyczyścić sprzęt. Ja w życiu nie byłam na największej imprezie. Tak, żeby calusieńkie miasto i przyjezdni świętowali, to jest coś nieprawdopodobnego. What is the thing with throwing water on each other? Why people do that? It's fun. It's actually fun. They wanted to get close to you, to touch your face. Even the girl want to touch the boy's face, and we go and just rub on your face like that. We play around like that. It become like more popular. Maybe in the future become like cultures of playing this. But not long time ago. It's just coming later. Myślałam, że jest w tym symbolika, ale najwidoczniej chodzi o to, żeby móc się dotykać i zaczepiać i podrywać. Before, the Cambodian was very shy, so very cultured. So the parents did not allow you go out and play around with the boy, especially the girl. You have to stay home. But right now, people get more free. Did you sprinkle your wife with water? Yeah, we do. I do that. Nie ma szans przejść przez miasto suchym. Wydawało mi się, że jestem już w takim wieku, że
Mnie się pryska perfumami jak starsze osoby na śmigus dyngus, bo dorosła. Ale nie. Jest godzina 13 w południe, ja jestem cała rozpłynięta. A Young całkiem w dobrej formie. Are you hot? No, I'm not. A little bit, yeah, a little bit. And you have long trousers. Yes. When it get very, very hot, so we need to wear more sleeve and more thicker to cover. We do completely opposite. Zupełnie na odwrót my to robimy, nie? Jak jest gorąco, to się rozbieramy. A oni jak jest gorąco, to się ubierają. So when we work under the sun, when it gets very hot, we need to wear very sleeve, very thick, cover like hat, mask, because when it's sweating, then it cool. Later on, it will cool inside a little bit. Yes, yes. And we only keep drinking. We keep drinking water. Wzdłuż rzeki i na rzece dzieje się taki ala festyn. Na Pub Street, czyli takiej najbardziej imprezowej ulicy z barami, jest jedna wielka impreza. Bary i ich muzyka zagłuszają się nawzajem. Po tych straganach z jedzeniem widać, jak dużo tutaj na kuchnię khmerską ma wpływu kuchnia tajska, wietnamska, laotańska. Nie tylko dlatego, że to są kraje blisko siebie i mają praktycznie te same warzywa i owoce, ale też dlatego, że Kambodża na nowo tworzy swoją kuchnię. Bardzo wielu ludzi zostało zabitych w czasach rządów Czerwonych Khmerów, również wykształconych osób, historyków, kucharzy. I przepadły z nimi tradycje, stare przepisy i są już w tej chwili bardzo trudne do odtworzenia. I nie dotyczy to tylko i wyłącznie jedzenia, ale sztuki, bardzo wielu różnych dziedzin życia. I Khmerowie mówią, że oni siebie tworzą na nowo, swoją tożsamość narodową, swoje tradycje, swoje przepisy również. I to by było na tyle z Khmerskiego Nowego Roku. Dzięki za oglądanie. Aparat jakimś cudem przeżył to szaleństwo, więc do zobaczenia w kolejnych filmach. Jest więcej niż wygląda tej wojny.